Cześć moi drodzy, dziś zajmiemy się czujnikiem ciśnienia na listwie wtryskowej. Opowiem Wam o nim, sprawdzimy sobie parametry rzeczywiste, pokażę Wam jak odczytać te parametry oraz przytoczę Wam historię, z jaką się spotkałem, jeżeli chodzi o silnik diesla w BMW i właśnie o owy czujnik. Historia, która przytrafiła się nie tylko mi, w sumie nie przytrafiła się mi, tylko znajomemu, ale dzięki odczytowi parametrów rzeczywistych udało się usunąć właśnie tą usterkę. Ale moi drodzy, jeżeli moje filmy Wam się podobają, jeżeli coś z nich wyciągniecie, pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji na moim kanale, dzwoneczka oraz łapki w górę pod tym filmem, jeżeli okazał się właśnie dla Was przydatny. Nie zostaje nic innego, jedziemy z tematem. Dobra, jeżeli chodzi o czujnik ciśnienia na listwie paliwowej. Myślę, że bardzo prosto będzie mi to Wam wytłumaczyć na przykładzie znajomego BMW, który do mnie się zgłosił ze względu na to, że wymienił kilka podzespołów, jeżeli chodzi o układ paliwowy, a silnik szarpał. To znaczy, nie było to typowe falowanie obrotów, nie było to ciągłe szarpanie silnikiem, były to takie skoki. Można powiedzieć, że jeżeli auto miało humor, od czasu do czasu szarpło sobie silnikiem. Tyle, że te szarpnięcie było tak mocne, tak wyczuwalne, że stojąc z boku mogliśmy śmiało zobaczyć, jak ten silnik właśnie podskakuje. U mnie na kanale będzie osobny odcinek na ten temat, więc pewnie za niedługo się pojawi. Co zrobiłem? Podpiąłem komputer, siedziałem i patrzyłem na wartości w czasie rzeczywistym i oczekiwałem na właśnie te szarpnięcia. Było to dość proste, bo jeżeli go naszło, tak to ujmijmy, to szarpanie występowało raz po razie. Więc trzeba było tylko wyczekać odpowiedni moment, aby to szarpanie zaczęło występować i wtedy można było tam wertepować całą listę, jeżeli chodzi o wartości rzeczywiste. Na pierwszy ogień poszły wtryskiwacze, bo znajomy tak wyczytał na forum, że pewnie uszkodzone będą wtryski, więc zdemontował cały zestaw, wysłał do regeneracji. Wróciły z regeneracji, zamontował, problem nie ustąpił. Drugie, pompa paliwowa. Było podejrzenie, że może opiłkować, więc została wymieniona na nową. Nową jak nową, inną, z innego po prostu auta, ale sprawną. Było pewne, że ta pompa jest sprawna. Co się okazało? Moi drodzy, kupa kasy wpakowana w błoto. Problemem był czujnik na listwie wtryskowej, czy na listwie wysokiego ciśnienia, jak zwał, tak zwał. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. Jest to czujnik, który znajduje się na jednym lub drugim końcu tej listwy, z której wychodzą wężyki, które wchodzą do wtryskiwaczy i zasilają je w paliwo. Tak to w najprostszy sposób można opisać. Wszyscy zainteresowani tematem dobrze wiedzą, czym jest listwa wtryskowa. Ale do brzegu. Jeszcze jedno podejrzenie padło na czujnik upustowy na pompie paliwowej, którego zadaniem jest utrzymanie właściwego ciśnienia, bo wiadomo, że po prostu czujnik, który mamy na listwie paliwowej, jego zadaniem jest odczytywanie, jakie tam właśnie ciśnienie, ile tych bar na tej listwie jest, i czujnik, który jest na pompie, sobie to reguluje. Moi drodzy, mogą wystąpić dwa objawy. Albo ciśnienie paliwa będzie za wysokie i jest prawdopodobieństwo, że czujnik, który jest na pompie, uległ zabrudzeniu, czy dostały się do niego opiłki, on się nie otwiera lub się przycina. Wtedy trzeba go niestety wymienić. Jest też drugi objaw, kiedy ciśnienie na listwie mamy zbyt niskie. Czyli w tym momencie ten czujnik się nie domyka, ten zawór upustowy się nie domyka i on cały czas to ciśnienie tak jakby nam upuszcza. Wtedy auto może nie chodzić w sposób prawidłowy, mogą mu falować obroty, może mieć problemy z odpaleniem i wiele innych usterek dookoła. Bardzo często właśnie sam czujnik jako czujnik, bo on jest sprawny generalnie, tylko się po prostu zacina, nie wysypie błędu. Będą wysypywać się inne błędy, czyli związane z naszym układem paliwowym. Przeróżne błędy. Dlatego warto zawsze takie błędy skasować, pojeździć, zobaczyć, co wyskoczy dodatkowo,
lub jeżeli jest taka możliwość, po prostu podłączyć komputer diagnostyczny, który pokaże nam bardzo dużo parametrów w czasie rzeczywistym. Wtedy będziemy mogli zdiagnozować, o co tak naprawdę chodzi z usterką, która występuje w naszym silniku. Jeszcze jedna rzecz. Jak żeśmy sprawdzili właśnie, jeżeli chodzi o ten silnik, który szarpał w tej BMC, co tak naprawdę się tam dzieje. Widzieliśmy skoki właśnie na tym czujniku ciśnienia paliwa, bo ten czujnik, on nie wskazywał na to, że jest uszkodzony, ale po prostu wariował. Komputer nie zgłaszał błędu akurat właśnie tego czujnika, zgłaszał inne błędy, ale nie tego czujnika. Auto było wtedy rozgrzane, odpięliśmy wtyczkę od tego czujnika. Komputer obrał sobie wysoki graniczny parametr. 1000-1200 bar, powyżej 1000 na pewno było. Nie będę tutaj dokładnie Wam strzelał. Był to bardzo wysoki parametr, ale w tym momencie wszystko się uspokoiło. Silnik przestał drgać, więc nasza diagnoza trafiła właśnie na czujnik, który był na listwie, z którego odpięliśmy wtyczkę sobie. I co dalej? I został ten czujnik wymieniony na inny, używany, bo nie było sensu kupować nowego, skoro już tyle podzespołów w tym aucie było wymienionych, czy tam zregenerowanych, ale finalnie nic nie pomogło. Więc ja nawet dla swojego czystego sumienia zasugerowałem, żeby po prostu kupić inny czujnik, który był sprawny, z którym silnik pracował w porządku, podmienić go, jeżeli się okaże, że to jest to, bo to są, jeżeli chodzi o części używane, o te czujniki używane, to są groszowe sprawy. Jeżeli faktycznie okaże się, że to jest to, wtedy wymienić ten czujnik na nowy, mieć temat z bani. Tak właśnie znajomy zrobił, wymienił ten czujnik, pojeździł chyba z tydzień czasu, nic kompletnie z autem się nie działo. Zamówił nowy czujnik, zamontował, święty spokój. Jedyne co, to płakał, że wywalił kupę kasy na regenerację wtryskiwaczy oraz drugą używaną pompę paliwa. Jak to sprawdzić? Jak znaleźć daną funkcję w programie diagnostycznym, z którego korzystamy? Idziemy do auta i już Wam pokazuję. Ok, moi drodzy, jesteśmy w programie Insta. W tym momencie program odnalazł sobie pojazd. Teraz identyfikuje go oraz odczyta wszystkie kody błędów, które się w nim znajdują. Ok, wszystko mamy odczytane. W tym momencie, aby znaleźć parametry, które nas interesują, wchodzimy w przetwarzanie pojazdu. Wchodzimy w funkcje serwisowe. Wchodzimy sobie w napęd, cyfrowy układ sterowania silnikiem wysokooprężnym, odczyt wartości, pomiarów, odpowietrzanie układu paliwowego. My nic odpowietrzać nie będziemy, wchodzimy w odczyt wartości pomiarów. Dajemy rozpocznij wyszukiwanie. Odczytaj wartości pomiarowe DDE. Jak widzimy, nie ma zapisanych kodów błędów. Wchodzimy dalej. Tu nas program informuje, że w następnych etapach będziemy mogli odczytać bloki pomiarowe. Nas interesują wartości pomiarowe regulacji ciśnienia w układzie Common Rail. Dajemy dalej. I tak jak widzimy, mamy tutaj prędkość obrotową, temperaturę płynu, dawkę wtrysku, ciśnienie w układzie Common Rail, wartość rzeczywista, czyli taka jaka występuje w barach podana, oraz ciśnienie w układzie Common Rail, wartość żądana. Czyli jak widzicie, tutaj wartość rzeczywista jest bardzo blisko wartości żądanej. Nie tak jak w sytuacji, która miała miejsce, że potrafiło to bardzo skakać. Wtedy, kiedy było szarpnięcie silnikiem, wartość pomiarowa spadała do 200, 150, do 200 praktycznie ten silnik potrafił przygasać. W każdym razie to szarpanie było bardzo wyczuwalne. Po odpięciu czujnika wartość rzeczywista wskoczyła na ponad 1000 bar i wtedy wszystko się uspokoiło.
Czyli można z tego było wywnioskować, że właśnie przez szalejący czujnik na listwie wtryskowej silnik właśnie wchodził w te drgania, w te wibracje, w te szarpanie, no i działo się to, co się działo. Tutaj też, jak widzicie, macie uruchomienie zaworu regulacji ciśnienia, uruchomienie zaworu regulacji natężenia przepływu. Te wartości też nie mogą być stałe. Jeżeli będą stałe, znaczy to, że w jakiejś pozycji te zawory są po prostu zanieczyszczone, zablokowane, nie działają tak, jak działać powinny. One muszą cały czas pracować, cały czas ten parametr musi się zmieniać. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o diagnostykę czujnika w układzie, to jest wszystko. Tu nie ma żadnej magii. Musimy zwracać uwagę właśnie na te parametry. Jeżeli wartość rzeczywista od wartości żądanej będzie bardzo odstawała, jest to związane z tym, że właśnie nasz czujnik lub coś wcześniej przed tym czujnikiem nie działa w sposób prawidłowy. Czyli wartości mogą być za niskie, za wysokie, również ze względu właśnie na ten zawór regulacji ciśnienia. On będzie zablokowany, wartość rzeczywista będzie głupiała. Ale w tym przypadku, w którym Wam wcześniej opisałem, winny był właśnie czujnik na listwie Common Rail. Dobra, moi drodzy, jak przed chwilą widzieliście, nie ma niczego skomplikowanego w tym, aby zdiagnozować czujnik ciśnienia na listwie Common Rail. Samodzielnie wystarczy wiedzieć, gdzie wejść, co kliknąć, aby dane parametry odczytać. Po to właśnie robię te filmy, więc jeżeli Wam się podobało, lajkujcie, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym odcinku, a wszystkie przydatne linki oczywiście macie w opisie, czyli link do kabla oraz link do programów.